Serwus. Witam, Paweł, w gronie subskrybentów. Kamera mi się nie podoba. O, o, o. O, o. O. Lepiej, lepiej, lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Kapi, dzień dobry Łukasz, dzień dobry Radosław Langner, dzień dobry Arturo, dzień dobry Bochenek, D. Michał Tomasik, Manawiasty, NM, Tłumacz Adam, Dzień dobry Antonio, witam w gronie subskrybujących. Dzień dobry Poladroid, dzień dobry Antonio DBD, dzień dobry Bartłomiej Krzosek, dzień dobry Dźwiedziu, dzień dobry dzień dobry Misza Miszka, dzień dobry Miłosz Kazero, dzień dobry Reptylian, dzień dobry Dziwny Pies, dzień dobry Bullshit Artist, dzień dobry Rojwak Adlozi, Izolda Kawior. Dzień dobry Marysia Siema. Dzień dobry Patryk Oczadły, dzień dobry Grzegorz Burtan, dzień dobry Bart Kam, dzień dobry, może być Wojtyła, spoko, dzień dobry Jakub Tylutki, dzień dobry, ADB grała na WOŚP, a co grała? Mam nadzieję, że na perkusji. Dzień dobry Paweł Pęsiek, Łukasz donosi, że na Twitchu odbywa się głosowanie. Ile zajmie mi wspominanie o tym portalu, o którym teraz nie mogę wspomnieć, bo głosowanie przestanie mieć sens. Dzień dobry Józef Niewieromski. Dzień dobry Emet. Dzień dobry Smutna Buźka. Dzień dobry Grzegorz Szopiński. Pozdrawiam Jukiego. Dzień dobry Kunaj Chicha. Czy witanie się na streamie o charakterze egalitarno-internetowym jest raczej wskazane i w dobrym tonie, czy też połowicznie zbyteczne? Witać się, napierdalać, nikogo nie oszczędzać. Dzień dobry Uskrzydlacz, dzień dobry Kutebaniarz, dzień dobry Andrzej Miętki, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Samosoj, dzień dobry. Witam w całkiem słonecznej Polsce dzisiaj. Jest 30 stycznia 8:02, to już prawie wiosna. Siema Michał. Marysia mówi, że Maciejek ma dziś egzamin z angielskiego. Zaśpiewaj mu coś, to go podniesie na duchu. Maciek, trzymaj się. Maciek, trzymaj się. Maciek, trzymaj się. To było oczywiste, że to będzie to zaśpiewane, no nie? To wręcz było jak pies Pawłowa. Musiałem to zrobić. Musiałem po prostu zrobić właśnie to. Czy to się Kunaj Uchiha? A widzisz. Ale kogo to obchodzi? To dobrze, Marysia, że akurat to chciałaś usłyszeć, bo właśnie to zaśpiewałem. Siema Zin 303, bo mogłem na przykład zaśpiewać również Andrzej Duda. Ale nie wiem, czy to podniosło Maćka na duchu, więc nie zaśpiewałem. Siema Makoshi Devil, siema Anarki Dusza. Słuchajcie, jesteśmy sobie w tej wolnej Polsce, uśmiechniętej, jest fajnie. Polska jest już tak uśmiechnięta, że nawet pushbacki będą uśmiechnięte z elementem humanitaryzmu, jak to mówi partia rządząca. I siema Krzysiu. I wiecie co? Niby taka Polska uśmiechnięta, niby taka szczęśliwa, niby taka wesoła, niby taka radosna, a tymczasem okazuje się, że premier pobił byłego premiera. Donald Tusk pobił Mateusza Morawieckiego. To nie są żarty, to nie są ćwiczenia. Siema Jan Kurpiński. Donald Tusk pobił Mateusza Morawieckiego w liczbie ministrów i wiceministrów. A warto zaznaczyć, że poprzedni rząd opozycja atakowała m.in. w kwestii nadmiernego rozdmuchania resortów. Więc myślę, że ile?
czasu mamy obecny rząd? Miesiąc? Miesiąc to jest? I no kurczę, patrzcie, no patrzcie. Jestem bardzo zaskoczony tym, że robią z gęby cholewę. Tak jak jestem bardzo zaskoczony, kiedy okazuje się, że ksiądz ruchał dziecko. Jak to mówili, księża w Watykanie w kontekście biskupa ruchającego dziecko. Jesteśmy w szoku. Jesteśmy w szoku. Zdziwiony Pikachu. Aczkolwiek wydawało się, że na tak prostej sprawie się może nie wypierdolą. Marysia pyta, jak ludzie w pociągu są w stanie spać. Kurwa, ja kochałem spać w pociągu. Właśnie, tak jak mówi Miłoszka Zero, tak samo ze spółkami Skarbu Państwa. Miały być konkursy, a jest chuj. XD. I to XD jest częścią mojej wypowiedzi nie bez powodu. Taki jest to chuj. Marysia pyta, jak można jechać pociągiem i spać. Kurwa, kochałem spać w pociągu. Punk Rock Polska mówi: Elo, mordunie, trzeba robić ten siadłowo o 8, ale wieczorem, bo tak to człowiek wstać nie może na tak wczesną godzinę. Słuchajcie, ja jestem otwarty na zmiany. Siema Pola Lola. Są w szoku. Jan Kurpiński mówi, bo to knajpa taka burżujska, pasuje jak ulał. Chyba straciłem wątek. Ja jestem otwarty na ewentualne zmiany, ale jeśli padnie konkretna propozycja i opowie się za nią ileś tam osób, no nie? Więc nie wiem, pewnie musielibyście zrobić jakąś petycję, jakąś taką inicjatywę społeczną, siema Chester, jakieś takie stronnictwo, ale ja chciałem o tych pociągach, ja chciałem o takich pociągach. Tutaj też jest pytanie od Marysi, co jak ci się buzię otworzy i będziesz wyglądać jak debil. No i tak tego nie widzisz. Bo śpisz, no nie? I nie ma teraz palenia w pociągach, więc nikt nie zrobi z ciebie popielniczki. Aczkolwiek ja pamiętam, że jak jarałem szlugi i jak były wagony dla palących, to jedna z moich najśmieszniejszych podróży wyglądała tak, że siedziałem w pociągu i jechała starsza pani i młoda dziewczyna. To była mama z córką, obie jarały szlugi też. I tak siedzieliśmy we trójkę i zawiązaliśmy spisek polegający na tym, żeby nikt niepalący nie wsiadł nam do przedziału dla palących. Siema Melvin 161. I no, to raczej było mało pożyteczne społecznie. No, można było jarać w pociągach, były normalnie przedziały dla palących. I mieliśmy taki plan, że jak tylko zatrzymuje się pociąg na stacji, to my zaczynamy jarać od razu, żeby było wiadomo, bo też czasami było tak, że do wagonów dla palących przysiadały się osoby niepalące i później wynikały z tego różne perturbacje, więc chcieliśmy tego uniknąć i mieliśmy właśnie taki spisek. Siema JZW piłka nożna. I kurczę... O kurwa, właśnie przeczytałem Poladroid, że przespała przystanek. To zawsze było to coś, czego się bałem trochę, no. Że jedyna wada spania w pociągach, no nie? Że się prześpi swoją stację. No i było tak, że ja poszedłem w kimę w tym pociągu, w tym przedziale dla palących. I w pewnym momencie pani mnie budzi: młody człowieku, ze szlugiem palimy. Było super śmieszne. Młody człowieku, palimy. Tyle się mówi młodym ludziom, żeby nie palić, a tu pani mówi: młody człowieku, palimy. Łukasz, obudziłem się kiedyś na bocznicy w Kutnie. Czy byłeś kiedyś w Kutnie na dworcu w nocy? Jest tak brudny i brzydko, że pękają oczy. Bo nikt z obsługi nie sprawdził, czy skład jest pusty przed odstawieniem, lol. Dobrze, że udało ci się wysiąść. Tak, Marysia, młody człowieku, to było do mnie, bo to było bardzo dawno. Przypominam, że wtedy jeszcze były wagony dla palących. Przedziały dla palących. Było tak, że pół wagonu było dla palących, a pół nie. Dotyczyło to też korytarza, nieźle. Mi się wydaje, że ty byłeś stary przynajmniej mentalnie. Nie, ja byłem gówniarzem. Byłem gówniarzem zawsze.
niedojrzałym emocjonalnie gówniokiem. Krzysiu, ja kiedyś trochę zaspałem, wysiadłem na kolejnym przystanku gdzieś w dupie i wsiadłem do pierwszego pociągu byle jakiego i wróciłem bez biletu, lol. JZW, ja kiedyś za wcześnie się obudziłem wracając z Popijawy i wysiadłem parę stacji przed Szczecinem. Bez hajsu, bez niczego. Pyszne 40 km spaceru do Szczecina w lutym, dopóki jakaś kobieta lekkomyślnie nie zlitowała się i nie wzięła mnie stopem. Bez kitu, kurwa, 40 km w lutym. Po melanżu. Wow, wow, wow. Michał Dzit to chyba jeszcze przed wejściem do Unii? No nie, to już było po wejściu do Unii. Przed wejściem do Unii, w momencie wejścia do Unii jeszcze na pewno nie paliłem papierosów. O, bez kitu, tak, pamiętam ten kawałek Świetlików i wiersz Świetlickiego. Bochenek 06, wy to macie ciekawie. Misza Miszka, ja jechałem do Niemiec nocnym i jak znaleźliśmy się we Frankfurcie, to byłem obsrany, że zaspałem, a to był ten nad Odrą. Marysia, ja ostatnio miałem przesiadkę w Ostrowie o 21 i szłam tak szybko na dobry peron i się wyjebałam na schodach i spadł mi but. I jakiś pan chciał mi pomóc nie znieść walizkę i się wystraszyłem. I chwyciłam tę walizkę i uciekłam. Słusznie, ja też generalnie nie jestem za ufaniem obcym ludziom, zwłaszcza bez buta. Słuchajcie, muszę wam się do czegoś przyznać. Siema Roller. Akurat Roller właśnie przeprasza za spóźnienie, więc ja muszę wam się do czegoś przyznać. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że zaspałem w chuj. Bo za długo grałem w Red Dead Redemption Online. Graliśmy sobie wczoraj we trzech, a potem jeszcze chwilę grałem sam. I sobie tak grałem i zrobiło się bardzo późno. A, nie widać. No to na chuj ja się przyznaję. Nie mam bimbrowni. Nie mam bimbrowni w Red Deadzie. I słuchajcie, opowiem wam historię. Opowiem wam moją przygodę z policją. Opowiem wam historię o spoofingu. To jest taka historia, którą ktoś z twojej bandy miał. O, Karl Rosmanka o wypaleniu zawodowym pisze, to ciekawe. Byłem w tym miejscu. Ale trzyma nas, widzę, w napięciu. Trzyma nas w tym. W cliffhangerze nas trzyma. HH, na jakim poziomie wypalenia jestem? Wczoraj szef mi powiedziała i tu mamy przerwę. Miszka dodaje, że jebać policję. O tym trochę będzie ta historia. Powiedziała, że nie daje rady i redukuje mój etat do 1/2. Kurwa. Nie wiem, co ci powiedzieć, Karol Rosmanka. A, ja się autentycznie ucieszyłam. Okej, to tak, to faktycznie, to jest z jednej strony dobra informacja, a z drugiej faktycznie świadczy o wypaleniu. Czy zrobiłem to, o czym pisaliśmy, mówi Marysia? Nie wiem. Nie wiem. Musiałbym zajrzeć i sprawdzić. Skowet nie opowiada kolejne anegdoty o ginach, wciąż mnie trzęsie po poprzednich, to ta będzie, po tej też się będzie trzęsło, myślę. Słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie, czym jest spoofing. Pewnie część z was kojarzy, część nie. Ja wspomnę tylko, że spoofing to jest taka forma technologicznego pranku, taka forma technologicznego hackingu, taka forma technologicznego uprzykrzenia komuś życia, która polega na tym, że z twojego numeru telefonu ktoś wykonuje połączenia telefoniczne i na przykład wywołuje alarmy terrorystyczne. No nie? Wywołuje alarmy terrorystyczne.
Gdzieś czytałem, kiedy właśnie czytałem o spoofingu, albo to było na zaufanej trzeciej stronie, albo na niebezpieczniku, że generalnie niewiele da się z tym zrobić, bo jakby Polska jest podatna na spoofing o tyle, że to zależy, to wszystko jest kwestią tego, że mamy sieć telefoniczną, która była kładziona tamte 20-25 lat temu albo jeszcze dawniej i jest na to podatna. Nie da się z tym nic zrobić. Ktoś, kto chce się bawić w spoofing, może kupić urządzenie, chyba to się kupuje urządzenie albo oprogramowanie, nie pamiętam. Bardzo tanio, jeśli umie posługiwać się darknetem i siecią Tor. Za kilka dolarów jest w stanie zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia i już może wywoływać fejkowe alarmy bombowe na czyjeś konto i nie da się tej osoby zidentyfikować, złapać, namierzyć. No i ofiarami spoofingu w Polsce było co najmniej kilka znanych osób. Byli celebryci, byli influencerzy, był na pewno Roman Giertych albo jego córka. I nie wiem, czy nie Brejzowie też. JZW tutaj podpowiada, że spoofing w połączeniu z AI, które podrabia głos, to będzie wspaniała rzecz. Już się nie mogę doczekać na telefon, jaki dostaje moja żona z informacją, że za jedyne 10 zł, 10 tysięcy złotych, przepraszam, może otrzymać mnie żywego z powrotem. No, myślę, że tak, że jest to prawdopodobne, a wtedy jeszcze nie było AI. Przepraszam. A wtedy jeszcze... Zaspałem, okej? Zaspałem. A wtedy jeszcze nie było AI podrabiającego głos, to było za 2-3 lata temu wszystko. I jedną z ofiar spoofingu, na które natknąłem się w internecie, był Hubert Znajomski. To jest ziomeczek, który... O, siema Justyna M, dziękuję, doceniam. I to jest ziomeczek, który na przykład teraz startował z list lewicy do parlamentu. To jest ziomeczek, który jest w zasadzie lewicowym aktywistą, gdzieś tam w skali lokalnej u siebie, gdzieś tam. Przepraszam Hubert, jeśli to oglądasz, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale wydaje mi się, że gdzieś w okolicach Zamościa ale nie chcę wymyślać, kurwa, to bez sensu. W każdym razie, ja się odezwałem do tego Huberta, zrobiłem z nim wywiad, który zrobiłem z nim wywiad, tak, Lublin chyba, mówi Łukasz. Wydaje mi się, że te właśnie okolice takie bardziej wschodnie, ale nie tak jak moje wschodnie, bo ja jestem na północnym wschodzie, tylko bardziej południowo-wschodnie. Siema Kacper Czerwonka. I zrobiłem z nim ten wywiad, puściłem go na swoim Substacku. Parę osób go tam przeczytało, fajnie, śmiesznie, siema Jodenstein. I jeszcze Hubert miał o tyle pecha, że kiedy stał się ofiarą spoofingu, no to jego sytuacja była na tyle trudna i specyficzna w tym kontekście, że nie dotyczy to wszystkich ofiar spoofingu, ale dotyczyło akurat jego, że policja zrobiła mu wjazd na chatę. Że nie bawili się w sprawdzanie, czy on tu jest ofiarą spoofingu, czy faktycznie groził alarmami terrorystycznymi. Policja zrobiła mu wjazd na chatę, aresztowała go i zarekwirowała jego sprzęt. Czy redaktor Żubr kibicował Jagiellonii? Nie, niespecjalnie. Tak, i tak jak donosi Łukasz, zabrali mu kompas, zabrali mu telefon. I w ogóle nie wchodzili w szczegóły. Jestem przekonany, że to wynikało z tego, że też większość policjantów nie ma pojęcia, czym jest spoofing, o czym jest spoofing. Dźwiedziu, nie to, że jest czyjegoś telefonu, tylko można się podszyć pod dany numer. Tak, wydaje mi się, że to mam na myśli, mogłem wyrazić się nieprecyzyjnie. I tak, i z jednej strony prawdopodobnie wynikało to z tego, że policja nie ma pojęcia, czym jest spoofing z reguły, ale
mogło też, nie możemy wykluczyć w żadnym stopniu, nie wiem tego, wynikać to z jakiejś tam działalności aktywistycznej Huberta, który gdzieś tam też na swoim blogu czy w socjalkach opisywał jakieś powiązania swoich lokalnych polityków z kościołem i jakieś ich tam nepotystyczne praktyki. Nie wiemy, nie dowiemy się w 100% jaka jest prawda, możemy tylko domniemywać. No i wrzuciłem sobie ten wywiad na tego Substacka i siema Krista 79. Minęło trochę czasu, nie pamiętam już czy to były tygodnie czy miesiące. Siema Zaksoja i jakiś czas później moi rodzice donieśli mi, że w moim domu rodzinnym poszukiwała mnie policja i nie wiadomo dlaczego i zrobiło się dziwnie. Siema Joanna Lobaster i to było takie, co? What the fuck? What the fuck? I jakiś czas później, no ja wtedy cały czas mieszkałem w Warszawie, jakiś czas później zadzwonił do mnie chłop z policji, tyle że z Otwocka, no nie? Tyle że z Otwocka i okazało się, słuchajcie, że próbowałem wywoływać alarmy bombowe w mieście, w którym chodziłem do szkoły, w tym mieście, w którym teraz mieszkam obecnie i w Otwocku. I za każdym razem była to bomba podłożona pod hipotetyczna bomba oczywiście, podłożona pod komisariatem policji i pogróżki personalne w stronę komendanta policji, gdzie ani w Otwocku, ani w tym mieście nie wiedziałem w ogóle jak się ten komendant nazywa, no nie? No ale umówiłem się w tym Otwocku na psiarni, poszedłem złożyć zeznania, jak mnie pan policjant prosił, przy okazji których opowiadałem o tym, że prowadzę wywrotową, radykalnie lewicową działalność w mediach społecznościowych w medium internet. No i fajnie, złożyłem sobie te zeznania. Streamu jakiegoś terrorysty to ja nie oglądam, żegnam. Ale jakiś czas później, słuchajcie, najlepsze jest to, że jakiś czas później dostałem wiadomość z pogróżkami, SMS-a o treści mniej więcej takiej, że wiem, że doniosło się do policji o spoofingu, upierdolę ci łeb, coś tam i mail był podpisany, SMS był podpisany, kiedy to było? To było za 2 lata temu, 3 lata temu i nadawcą był Adam Hertle. Adam Hertle, którego nie mam w książce telefonicznej. Adam Hertle, który jest redaktorem bloga czy portalu. Percival pyta, czy to jest ten typ od bloga Uwielbiam Pandy. Tak, to jest właśnie Hubert Znajomski. Adam Hertle jest redaktorem portalu Zaufana Trzecia Strona i też był ofiarą spoofingu, no nie? Też był ofiarą spoofingu. Więc poszedłem na psiarnię już w tym mieście tutaj. Jeszcze tu nie mieszkałem, ale akurat byłem w okolicy i poszedłem na psiarnię i mówię, panie policjancie, SMS-a z pogróżkami dostałem. A pan policjant mówi, że jest niedziela. I czy ja chcę to zgłaszać w niedzielę? Naprawdę? Dyżurny policjant mi tak powiedział. I ja powiedziałem, że tak. I pokazałem mu tego SMS-a. I mówię, no dobrze. A potem w końcu udało mi się pogadać z jakimiś 2 policjantami i
Mimo że policjant z tej samej komendy dzwonił jakby szukał mnie u moich rodziców, jakiś policjant z tej komendy, to ci panowie policjanci nic nie wiedzieli o sprawie, nie mogli sprawdzić tej sprawy i nie wiedzieli, czym jest spoofing. I generalnie czułem się, jakbym gadał do ściany. Dostałem SMS-a z pogróżkami o tym, że ktoś chce mi upierdolić łeb. I policja powiedziała, no co? No co? Co możemy zrobić? A w ogóle to jest niedziela. Myślałem, że będzie jakaś puenta tutaj, ale chyba nie będzie. Chyba puenta jest taka, że policja nie jest moją ulubioną instytucją. Doniesienia do chaty przychodziła psiarnia zawsze przed wszelkimi szczytami G7 czy klimatycznymi i wypytali, jakie mam plany na najbliższe dni, mówi Melvin 161. JZW piłka nożna. O, ja miałem podobne pytanie od dyżurnego, jak kiedyś na mojej zmianie ktoś nie zapłacił za paliwo na stacji benzynowej, jak pracowałem i w prywatnym czasie gniłem na komendzie 3 godziny, za co mi nikt nie zapłacił, czy nie dał wolnego oczywiście. No właśnie, i pan tak przychodzisz w niedzielę, kurwa, i trujesz dupę. Dlatego słuchajcie, miałem... Dlatego jak miałem ostatnio sytuację ostatnio miałem sytuację, gdzie w Urzędzie Pomocy Społecznej opowiadałem o rzeczach, które się dzieją u sąsiadów i pani mówiła, że mogę to załatwić bezpośrednio przez nich albo przez policję, to ja od razu powiedziałem, że no przez policję to nie wiem, czy da się cokolwiek załatwić gdziekolwiek przez policję. Raczej przez policję to można mieć najwyżej kłopoty. 997 ten numer to kłopoty. Także tak, słuchajcie, mógłby to być przy okazji odcinek o policyjnych zabójstwach w Polsce, we Wrocławiu, ale nie będzie, bo nie przygotowałem się ze statystyk. Opowiadam tę historię zupełnie spontanicznie. Grzegorz Szopiński. Kiedyś zajebali mi telefon w tramwaju i trochę czasu mi zajęło, zanim znalazłem e-mail i to zgłosiłem, około 48 godzin. Dyżurny powiedział, że skoro dopiero teraz zgłaszam, to chyba mi nie zależy i co dupę zawracam. Ja pierdolę. Co oni mogą? Pączki byś im przyniósła, nie dupsko zawracać, mówi Pankrok Polska. Emmet, puenta to JP na 100%. Marysia, puenta jest taka, że jesteś kryminalistą. Terrorystą nawet do tego. Słuchajcie, mam krótki materiał do obejrzenia, którego nie oglądałem jeszcze. I myślę, że go zaraz sobie obejrzymy. Ma 7 minut. Ale na początek jeszcze krótszy materiał. Nie znalazłem go w oryginalnym źródle, bo jest z TikToka, a jest to TikTok, na którym już nie ma oryginału. Więc pokażę go wam pokażę go wam na Instagramie, słuchajcie, Michała Marszala, nigdy nie wiem, czy to jest Marszał, czy Marszal. Nie mogę go wam w ten sposób pokazać, bo nie jest to na pełnym ekranie. Czekajcie, jakby to tak kurde ładnie zrobić. A, już wiem, dobra. Już wiem.
Życie cudem jest. Ta. Słuchajcie, zepsułem. Kurwa, zepsułem. Kochani, zepsułem OBS-a. Czy widziałem Morawieckiego mówiącego jebać PiS? Tak. Widziałem. To było śmieszne. Chyba miałem wrażenie, że mu to się wymknęło. Wypsnęło. Wypadło. Kurde, kochani, zepsułem. Zrobimy tak i zrobimy tak. Dalej nie działa. Kurwa. Oj, Wojtek, coś ty narobił, Boliński, coś ty narobił. Tu mnie obróciło, zaraz nie wytrzymię. Dodaj, proszę bardzo, przechwytywanie okna, tak, dobrze, nie tego okna. Pam, param, pam. Tego okna, dobrze. Tak. I tak. I tak. Dobrze. Teraz możemy zrobić tak. Teraz możemy zrobić tak. Mocne obostrzenia dla deweloperów. Deweloperzy mają teraz przesrane. Nie bójmy się tego powiedzieć. Obowiązki informacyjne, jakie muszą spełniać, wyśrubowane wymogi, to jest jakiś dramat. Zobaczcie, ustawodawca mówi, możesz sobie, panie deweloperze, na przykład podpisywać umowy rezerwacyjne, ale możesz pobrać od takiego konsumenta tylko i wyłącznie 1%. Po co w ogóle je podpisywać? I mało tego, ten konsument jest na tyle uprzywilejowany, że ustawodawca mówi, no ale w sumie jak konsument się rozmyśli, to też bez żadnych kosztów może sobie zrezygnować. Jednocześnie nie dano żadnych przywilejów deweloperom. I teraz tak, myślicie sobie, że macie... To na pewno trzeba uważać na ogłoszenie. Myślicie sobie, że macie w życiu ciężko? Myślicie sobie, że macie w życiu przejebane? Myślicie sobie, że no nie jest lekko? Narzekacie na swoje życie? A pomyślcie, mogło być jeszcze gorzej? Mogliście być takim deweloperem i wtedy dopiero byłoby niewesoło. Wtedy dopiero byłoby przejebane. Nie, no słuchajcie, tak naprawdę to gdzie mam wysłać SMS o treści pomagam, żeby pomóc swojemu lokalnemu deweloperowi. Ale co jest najśmieszniejsze, to ta pani ostatnio, wczoraj to było, czy przedwczoraj, trafiła do pytania na śniadanie, do nowej, uśmiechniętej TVP. I to sobie teraz obejrzymy, to trwa 7 minut. Ja tego nie oglądałem, nie widziałem tego, więc nie wiem jak to będzie. Na szczęście nie jest to długie. A w naszym programie kolejne spotkanie. Będziemy rozmawiać o flipowaniu nieruchomości. I powiem Państwu Świetnie. szczerze, że jeszcze do wczoraj nie znałam tego słowa flipowanie i mam nadzieję, że nasi goście nam wyjaśnią, o co chodzi. Nie znałaś, bo masz gdzie mieszkać i nie myślałaś nigdy o tym, że nie będziesz miała gdzie mieszkać. Jeśli ogląda to mój landlord, to pozdrawiam. Niestety ja też nie wiedziałem, o co chodzi i nadal nie wiem. Na Ja szczęście pierdolę, jaka odklejka! mamy specjalistów, panią Elżbietę Liberdę, radcę prawnego, która specjalizuje się w prawie nieruchomości, i pana Piotra Turalskiego, eksperta rynku nieruchomości. Dzień dobry Myślałem, że to jest jakiś aktor. państwu. Proszę nam teraz normalnie, jak po prostu najprościej się da wyjaśnić, o co chodzi z flipowaniem w udziale nieruchomościami. O podnoszenie cen nieruchomości przez co normalnych ludzi, takich jak ja, nie stać na normalne życie. Łysy debilu, kurwa. Jeszcze ten uśmiech Katarzyny Dowbor, ja pierdolę.
Jak to kurwa jest, pyta Makoshi Devil, że takie bydlaki zawsze dostają się bez problemów do wolnych mediów. No właśnie, jak to kurwa jest? Jak to kurwa jest? Już ci mówię, jak to kurwa jest. Przypominam, że Superwektora dostali ostatnio politycy trzeciej drogi, w sensie Kosiniak i Kamysz, Kosiniak i Kamysz, i Hołownia też. I dostali Superwektora od organizacji, która co roku rozdaje Superwektory i zrzesza całe mnóstwo firm, w tym firm deweloperskich. Hashtag lobbying. Więc jak to jest, że tacy ludzie dostają się do wolnych mediów? No właśnie tak. Właśnie tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Postaram Dzień dobry. się tą dosyć trudną terminologię przełożyć na nasze. Generalnie flipowanie to, krótko mówiąc, obrót nieruchomościami. Należy znaleźć dobrą okazję, kupić tanio, drożej sprzedać. Kurwa! Czyli być jebanym pośrednikiem, czyli wpierdolić się w łańcuch, być pośrednikiem i i psuć rynek. Właśnie na tym to polega, moi drodzy. Ja chciałem z tego miejsca, mówi JZW Piłka Nożna, podziękować patologii mojego miasta i osiedla. Dzięki traumie właścicielki mojego mieszkania od 3 lat nie podwyższa nam wynajmu, bo chce nas za wszelką cenę trzymać u siebie, bo nie knurzymy. O, widzisz jak dobrze? I sprzedaje, kupuje. To jest flip. Dokładnie, to jest klasyczny flip. I tutaj mamy oczywiście dwie opcje. Możemy albo sprzedać od razu, albo wyremontować, poprawić standard. No i krótko mówiąc, no, na tym też zarobić, dołożyć swoją Ale kiedyś to się inaczej chyba nazywało, nie? Tak, nazywało się to cięcie w chuja. po prostu sprzedaż to się nazywa. obrót nieruchomościami, Obrót, tak. Natomiast jedną taką odmianą teraz flipowania, z racji tego, że no, ceny nieruchomości są dosyć duże, jest to, że wielu inwestorów, tych oczywiście trochę bardziej zaawansowanych, wynajduje takie nieruchomości. O, dobrze mówisz Jodenstein, że powinien być jeszcze poradnik robienia tych wizytówek obrazków niby to narysowanych przez dzieci. Dzień dobry, jesteśmy Kasia i Michał, kupimy mieszkanie za gotówkę w tym budynku. Dzień dobry. Na przykład ze skomplikowanym stanem prawnym, zadłużone, O, dobrze mówisz Twaszki, kiedyś to się nazywało albo spekulacja. na przykład z lokatorami i między innymi O. stanowiące udział w nieruchomości. I oczywiście wtedy te nieruchomości są tańsze, no bo trzeba trochę w nich posprzątać i następnie poprzez regulację stanu prawnego tworzymy produkt, który następnie może być przeznaczony do sprzedaży dla osób, które no nie są zawodowcami. Czyli to jest takie, no to jest praca po prostu, tak? To jest praca i to jest w szczególności praca dla prawników, bo musimy właśnie te tematy uporządkować, Ja pierdolę. ale też dla agentów nieruchomości, oczywiście takich, którzy znają się na tego typu transakcjach, do tego, żeby takie nieruchomości sprzedawać. Panie Piotrze, to teraz gdyby mógł pan zdradzić, czy to jest w ogóle wykonalne, bo to jest dosyć chyba spore ryzyko. Jeżeli ja kupuję udział, na przykład kupiłbym z Kasią, znamy się krótko, to jest jednak taka dziwna sytuacja, trochę jakby trudna do rozwiązania, jeżeli byśmy się znienacka stwierdzili i zamierzali pokłócić. No właśnie, i kto ryzykuje? On Bardziej. czy ja? Ryzykują wszyscy, to znaczy kwestia udziału w nieruchomości to jest kwestia także zrozumienia sytuacji, jaka w tej nieruchomości jest, jaka jest relacja współwłaścicielska, jaka jest historia tej nieruchomości. Dlatego te poznanie się i zrozumienie... Jak w ogóle doszło do tego i dlaczego tego typu temat trafia w ogóle do telewizji śniadaniowej? To jest jakieś na zasadzie ocieplania wizerunku? Przez lobbying deweloperski? Czy kurwa, znaczy nie przewiduje innej opcji, no nie? Bo w jaki inny sposób miałoby się to pojawić w telewizji śniadaniowej?
dokumentacji i stanu faktycznego jest kluczowe właśnie dlatego, żeby uniknąć takich nieporozumień, takich błędów, takich porażek w sumie inwestycyjnych. Czyli trzeba wynająć fachowca, no bo jeżeli sami chcemy robić interesy w nieruchomościach, a sami nie rozumiemy A najobrzydliwsi w tym wszystkim są uśmiechnięci prowadzący, jak dla mnie. To jest coś kurwa potwornego. tego prawa, no to musimy kimś się posłużyć. Dokładnie prawda? tak. I jest wielu klientów, którzy nie Czyli rozumieją, to jest nawet nie taka mają praca. pojęcia, że mogą taki swój udział sprzedać. Myślą, że muszą w nim tkwić bez Dobrze mówisz, Bartłomiej, to jest dobry temat do telewizji, ale jako zagrożenie. końca, a w udziałach największym problemem, tym, co najczęściej się zdarza i z którym najczęściej zgłaszają się klienci, to relacje ze współwłaścicielami. Dokładnie. Gangsterzy wmawiają nam, że patologia to dobry biznes. Tak. Relacje ze współwłaścicielami, Tak, a o co czyli chodzi? z rodziną. A te nieruchomości, te udziały w nieruchomościach powstają w różny sposób. W trakcie Dobrze mówisz, Maja. spadków, bardzo często podczas oczywiście rozwodów, czy jeden ze współmałżonków popada w długi, ogłasza upadłość i wtedy też ich wspólne nieruchomości mają w udziałach. Czyli jakby jasno tłumacząc, jeżeli na przykład państwo się rozwiedli, to do mieszkania pani ma do jednej części prawa, pan ma do drugiej. I teraz na przykład jedna z tych osób może sprzedać swoje udziały. Nie musi całego mieszkania sprzedawać. To jest najlepsze rozwiązanie, kiedy oni się porozumieją i sprzedają całe mieszkanie. Wtedy nie mówimy o udziale, tylko dwie osoby sprzedają jedną Ale nieruchomość. często się to nie Ale udaje. niestety bardzo często zdarza się tak, że nie są w stanie się porozumieć i wówczas Uśmiechnięta dystopia, wyjście z jo. tej sytuacji jest tylko jedno, czyli sprzedaż swoich udziałów. Niestety to się wiąże z tym również, że za znacznie niższą cenę niż gdyby wspólnie. No, tak powinno to wyglądać za Chsoja, że na końcu ci już się wygadają, na końcu Katarzyna Dowbor powinna powiedzieć: i widzicie państwo, właśnie przez takich złodziei jak nasi goście nie macie państwo gdzie mieszkać. Zgodnie sprzedali całą nieruchomość. Drodzy Państwo, ja rozumiem, że kiedyś się inwestowało w mieszkania ze względu na ceny, teraz możemy chcieć inwestować w udziały na przykład i zostać fliperem, powiedzmy. Ale że Państwu specjalistów mamy tu na kanapie i gdyby ktoś z naszych widzów chciał zacząć inwestować w tego typu nieruchomości, to czego na pewno należy się wystrzegać, co jest po prostu czerwoną flagą, broń, Panie Boże, się nie pchać, poza oczywiście najbliższą rodziną, bo z tym jest najtrudniej, to wiemy, ale co jest takie najbardziej podejrzane poza, bo jak się domyślam, że taka super niska cena jest pierwsza podejrzana. Tak, rzeczywiście, jeżeli widzimy ogłoszenie i jest w zaskakująco niskiej cenie, to trzeba uważać, czy na pewno kupujemy nieruchomość, bo wiele razy jest tak, że zgłaszają się do mnie klienci i na przykład w treści ogłoszenia jest napisane, że sprzedam mieszkanie za gotówkę, cena podyktowana jest tym, że chcę zrealizować szybko transakcję, podczas gdy w rzeczywistości to wcale nie jest mieszkanie, tylko jest to na przykład bardzo niewielki udział w nieruchomości. I oczywiście z tak niewielkim udziałem czasem może być związane prawo do korzystania nawet z całego mieszkania, niemniej jednak później każdy z tych innych współwłaścicieli może zażądać Ma swoje na przykład rozliczenia się z tytułu korzyści, że na przykład w tym lokalu mieszkaliśmy. I tutaj dlatego No bo Devan Kevan coś tam jej szumiało w tym mikroporcie. O, Marysia Malczewska przyszła na was nakrzyczeć, że lajków nie dajecie. Pamiętajcie o łapkach w górę. I pamiętajcie, no na razie o łapkach w górę pamiętajcie. jeżeli nie mamy takiej wiedzy, to zawsze, no jednak nieruchomości, nawet te tańsze, to wciąż to jest produkt drogi. Zawsze warto skorzystać z pomocy albo prawnika, albo profesjonalnego agenta nieruchomości i wszystko dokładnie sprawdzić, bo tutaj naprawdę nie warto oszczędzać. Ale tutaj też, jeśli chodzi o takie czerwone lampki, to na pewno trzeba uważać na ogłoszenia mieszkań z lokatorami. Oho. Musimy pamiętać, Oho. że w polskim prawie lokatorzy bardzo są uprzywilejowani. Pam, 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 pam. Pu, pu. To nie jest tak, jak właśnie czasami widnieje to w ogóle. W sensie, nie możesz wyjebać człowieka na bruk, ale przypał. To jest kurwa przypał. To jest... Jeśli twoim problemem jako biznesmena jest to, że nie możesz wyjebać kogoś na bruk, to może powinno dać ci to do myślenia na temat
na temat kurwa moralności twojego modelu biznesowego. Ja ogłoszeniu, pierdolę. że będziecie Państwo mogli na przykład eksmitować taką osobę. To są procesy bardzo trudne, wieloletnie, dlatego Kurwa, uśmiech numer 5, ale taki nie do uśmiechnięty. oczywiście nie należy eliminować takich ofert, ale trzeba się temu Sprawdzić. przyjrzeć, sprawdzić, czy przypadkiem to, co na pozór wydaje się okazją, nie będzie tylko źródłem problemów. Dziękujemy pięknie za tę wstępną na razie lekcję flipowania. Tak, ale... naszymi współlokatorami na kanapie byli Elżbieta Liberda, radca prawny i pan Piotr Turalski, ekspert rynku nieruchomości. Dziękujemy za tę Dziękujemy lekcję bardzo. flipowania. A my, Kasiu, przechodzimy z nieruchomości w Do zabawy, ruchomość. do Naprawdę będzie gorąco i miło. Ja bo trwają pierdolę, już ty. przygotowania Do do karnawału w Rio. Po wywalaniu ludzi na bruk przechodzimy płynnie do karnawału w Rio. Wspaniale. Kurwa, naprawdę, czasami myślisz sobie, kurwa, że dystopie są przerysowane, a potem wystarczy włączyć telewizję śniadaniową i hej, dzień dobry, witajcie w uśmiechniętej dystopii. Kurwa mać, uśmiechnięta Polska. Ja pierdolę. Wspaniale. Przepraszam, musiałem to usłyszeć. Jest jeszcze druga wersja. Wspaniale. Nie, to jest ta sama wersja. Flipujemy, kogo dzisiaj wyjebiemy? Hola, ja się nazywam Fernando Rivera, to jest. Wspaniale. 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 To było na tyle. Słuchajcie, ja rozumiem nerwy, natomiast z przemocowymi tekstami typu tłukłbym to babsko, to jednak bym się ograniczył na czacie. Dziękuję bardzo. Jakby, no, słuchajcie. Miejcie wyrozumienie i godność człowieka, no. Słuchajcie, przy okazji chciałem jeszcze puścić jakiegoś jej TikToka tej pani. Przy okazji chciałem puścić jakiegoś TikToka tej pani jeszcze. Cyk. Pyk. Pyk, pyk. Ups. Kurwa, znowu zepsułem, znowu zepsułem. O, naprawiłem. Nie, zepsułem. Kurwa. Zepsułem OBS-a, naprawiłem OBS-a, la 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 la, la 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 la, la la la, czy dobrze zrobiłem to okno? Flip na pierwotnym. Zobaczcie, co potrafi zrobić ustawodawca. Wiele osób kupowało tak mieszkania na rynku pierwotnym po to, żeby następnie zarabiać na cesjach. Braliśmy te mieszkania od dewelopera taniej i fajnie sobie tym handlowaliśmy. Fajnie Jedni sobie to tym robili handlowaliśmy. jako core biznesowy, inni jako gdzieś tam dodatek. Tak, robili to i fliperzy, i pośrednicy. Sama też to robiłam. I teraz co się dzieje? Nasz ustawodawca mówi nam, o nie, już teraz cesji nie zrobisz. W zasadzie całkowicie blokuje cesję. Oczywiście są pewne wyłomy, możesz to zrobić na rzecz osoby najbliższej i tak dalej, no ale to wciąż to nie jest już biznes, tak? Tylko to jest jakaś kombinacja. Więc tak naprawdę przez jedną zmianę można powiedzieć, że jeden z modeli biznesowych został mocno utrudniony. No i słuchajcie, teraz jest utrudniony model biznesowy i co? I już nie można chachmęcić. Czy warto kupować mieszkania z lokatorami? Niech nam pani powie. Kurde, przesunęło się. Więc naprawię to. Tu.
Czy warto kupować mieszkania z lokatorami, moi drodzy? Musimy się nad tym zastanowić. Tutaj pani nam zaraz powie. Albo i nie powie, bo TikTok w przeglądarce nie chce działać. Aha. Czyli znowu się przesunęło. Świetnie, świetnie Boliński, świetnie. Słuchajcie, czy warto kupować mieszkania z lokatorami? Tarararariratonga, tarararariratonga, tararara. Kupuję wiele mieszkań z lokatorami. Dlaczego? Dlatego, że robię to w taki sposób, że właśnie robimy najpierw audyt faktyczny. I o ile ten lokator jest skonfliktowany z ówczesnym właścicielem, to jak wchodzicie wy, zaczniecie z tymi ludźmi normalnie rozmawiać, negocjować, to wielokrotnie super się z nimi dogadacie. Zaproponujecie im Chyba, na że nie. przykład jakąś tam sumę pieniędzy, czy inne lokum i oni chętnie się tam przeprowadzą, więc warto też takie tematy audytować. No widzicie? Wystarczy być człowiekiem. Wystarczy być człowiekiem, słuchajcie. Ja bym posłuchał o przypadkach, w których trudniej się z lokatorem dogadać. Dobrze, dosyć tego dobrego, dosyć tej pani Elżbiety Liberdy. Elżbieta Liberda, myślę, że warto zapamiętać to nazwisko. Tarararariratonga, tarararariratonga. Czekajcie, muszę tutaj jeszcze przestawić trochę OBS-a. Tutaj tak, przestawimy. Tutaj tak. No nieprzygotowany technologicznie jestem. Kurde, gdyby mieć taką klawiaturę do robienia streamów z dźwiękami i z przełączeniem scen, kurde, ale byłoby super. Dobrze, słuchajcie, dobrze. Pozwolę sobie nadrobić czata, zobaczcie co tam pisaliście podczas naszych tutaj deweloperskich przygód. Widzę, że Zewłok, ale żeś mi ciśnienie od rana podniósł, Żuberku. Cieszę się, że mogłem pomóc. A propos ciśnienia, pozwólcie, że dupnę sobie kaweczki troszkę. Pyszne ciśnienie. JZW Piłka Nożna mówi płachta na byka zawsze top. Polecam się. No słuchajcie, wczoraj zaczynaliśmy od kościelnej pedofilii. Dzisiaj flipowanie mieszkań. Może zrobimy jakiś konkurs audiotele na to, od jakiego raczyska społecznego zacząć jutro. Które nie będzie parlamentarną, mainstreamową polityką i Donaldem Tuskiem karmiącym Kamińskiego przez rurkę do dupy. Szmat Czasu pisze, że żyjemy w Black Mirror. Kacepru mówi podeślij całe nagranie na Discord. Wiesz co, bo ja zapomnę. Więc to, a nie mam to tutaj w zakładkach. To nawet nie jest. Aha, dobra, mam. Podeślę ci potem. Tważkie. No w Rio są fawele. Jak wyrzucisz odpowiednio wiele osób na bruk w Polsce, to będziemy mieć własne. No tak, więc to faktycznie było płynne przejście między flipowaniem mieszkań z lokatorami i karnawałem w Rio. Marcin Gajda. Byłem wczoraj u fryzjera i obok strzegli flipera. Co za przypadek. Gadał przez telefon o tym, że jest mieszkanie za 280, chciał zbić do 270 i sprzedać za 490. Miałem mu zajebać, ale sami wiecie. Wiemy. Aczkolwiek odruch słuszny. Zdrowy, powiedziałbym. Dzięki Marysia za szybką motywację. Przyda się. Motywacja zawsze się przyda. Tak samo jak wy też możecie dołożyć się do motywacji i nie mówię tutaj o rzucaniu we mnie pieniędzmi, a o łapkach w górę, które wesprą algorytmy.
Nakarmią algorytmy pragną krwi, algorytmy pragną ofiar z waszej uwagi. Algorytmy to jest taki festiwal muzyki dna. Algi, dno, wiecie, żart taki. Algorytmy, festiwal, muzyka, dno. No sami rozumiecie. Mateusz Noga. Czy można z uśmiechem mówić o wypierdalaniu ludzi? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Jan Kurpiński. Kurwa, co za śmiecie, nie mogę. Mówię, dla mnie najbardziej obrzydliwi w tym wszystkim, bardziej obrzydliwi od pani Fliperki i pana Flipera są chyba prowadzący, którzy te dystopie firmują swoimi uśmiechami i pytaniami z zainteresowaniem. Aha, czyli to taka praca, tak? Nie. Nie jest to praca. Zachsoja, maskotką Polskiego Związku Fliperów Nieruchomości jest Delfin Flipper. Oglądałem to chyba za dzieciaka. Piszmak Witkacy. Ostatnio wyszedł dodatek do Sims 4, w którym możesz być landlordem i był reklamowany tym, że możesz przeprowadzać eksmisję. Wiesz, ja kiedyś mam taki dziwny epizod w swoim życiu. Przyznam się wam teraz do czegoś trudnego. Co prawda nie przeprowadziłem nigdy eksmisji, ale zrobiłem kiedyś, będąc pod wpływem alkoholu, coś głupiego. Mianowicie pracowałem w knajpie w Warszawie. Siema Ewa. Pracowałem w knajpie i mieliśmy imprezę w weekend. Jak to w weekend? Mieliśmy weekend. Ja byłem barmanem, ale szefowa, przy okazji moja znajoma, zatrudniła na jedną noc dziewczynę na szklanki, na tak zwane szkło, czyli zbieranie szkła po całym lokalu, to się nazywa. Profesjonalnie tę osobę nazywa się barbekiem chyba. Przepraszam. Brzmi jak kącki moment, to poczekaj. No i ta dziewczyna przyszła ze swoim chłopakiem, który był uczestnikiem tej imprezy, takim na sobie był. I moją szefową strasznie wkurwiało, że dziewczyna dużo z nim gada, zamiast ogarniać szkła w knajpie. Naprawdę było dużo ludzi. Było dużo ludzi i lokal był przypełniony i faktycznie nie było raczej miejsca na przerwy w stylu no tu postoję, pogadam z chłopakiem, a później zrobię rundkę po knajpie i zbiorę szklanki. Albo Glassman, tak też można mówić. I no moja szefowa w końcu nie wyrobiła i mówi, nie, idę jej powiedzieć, że to tyle, żeby sobie poszła, no nie, że to nie ma sensu. I ja wtedy poprosiłem, żebym ja mógł to zrobić, bo chciałem zobaczyć, jak to jest zwolnić kogoś z pracy. I tak. Było dziwnie. Dziewczyna się rozpłakała. Co jest dziwne, bo to była tylko próbna noc na dorywczej pracy ze szklankami, ale no, każdy ma swoje swoje granice, no nie? Więc tak. Aczkolwiek no zawsze to jakieś życiowe doświadczenie. No. Myślę, że jeszcze dziwniejsze było to, że jak sam się zwalniałem z mojej pierwszej pracy w agencji, to miałem wrażenie, jakbym zrywał z dziewczyną. A wtedy nie byłem lewakiem, Krzysiu. Na pewno się nie uważałem.
No tak, masz rację, Zewłok, że nie chciałbym tego powtarzać kiedykolwiek, no nie? Nie chciałbym tego, nie jest to coś, co chciałbym kiedykolwiek robić. Zwłaszcza, że tam to naprawdę było w mało poważnych okolicznościach, nie była to praca, z której się dziewczyna utrzymywała już tak na stałe. Więc myślę, że jakbym miał powiedzieć komuś, tak, kto faktycznie się z tej pracy utrzymuje etatowo, że go zwalniam, to kurwa, powiem wam, słabo. Ewa, był taki film z Clooneyem, on grał chłopa, co latał po Stanach i zwalniał ludzi. Proszę natychmiast przestać, mam nadzieję, że przyszedłeś do niej z odpalonym cygarem i chrypliwym głosem, a to musiałbym ją wezwać na zaplecze do gabinetu i siedzieć za biurkiem. Nie było biurka. Ewa mówi, że był taki film z Clooneyem, gdzie zwalniał ludzi. Wiesz co? Pamiętam, że w jednej z agencji, w której pracowałem, kiedyś szukaliśmy. Wiesz co? XXC, nie pamiętam, co jej dokładnie powiedziałem. Ale raczej w delikatny sposób. Raczej nie miałbym w sobie na tyle nawet jakiejś takiej odwagi, żeby jej powiedzieć, ej dobra, wypierdalaj. Raczej nie. Raczej to było takie, słuchaj, wiesz, z tym filmem z Clooneyem wątek chciałbym dokończyć, że szukaliśmy w jednym biurowcu, w którym pracowałem, wejścia, powodzenia Zewłok tam, wyjścia na dach i okazało się, że na ostatnich piętrach jest kancelaria chłopa, który miał nawet nazwisko jakieś takie pasujące do tego, co ta kancelaria miała w opisie. Nazwisko typu jakieś tam Bambaryła, Bambarycha, Bambarycha, coś takiego. I pamiętam, że w logo miał, że zajmuje się właśnie restrukturyzacją zawodową i no generalnie kancelaria, która zajmowała się wchodzeniem do korporacji i zwalnianiem ludzi masowym. Tam chyba było o grupowe zwolnienia, było chyba napisane, no nie? Restrukturyzacja i grupowe zwolnienia. Wiedźma, dziwna historia, no brawo ty. No to nie jest historia, z której jestem jakoś dumny, no nie? Jakby jest to historia z czasów, w których zrobiłem dużo rzeczy, z których nie jestem dumny. Więc nie mówię tego, żeby się chwalić, mówię to po prostu jako jakiś taki fakt z mojego życia, no. Anarkidusza, top 10 marzeń żubra. Zwolnić pracowniczkę, checked, wyjebać z mieszkania kobietę w ciąży w zimie. 3. Zdobyć 5000 subów. Jo. Ty Waszkie, dobrze to wymyśliłeś. Puściłeś nam cringe'owe nagranie z panią Liberą, żeby wyrzucić z siebie historię o Glassmance. Szanuję. Dobre planowanie. Dobrze, co tam jeszcze do nadrobienia na czacie? Delfin Flipper, tak, dodatek do Sims 4, że możesz przeprowadzać eksmisję. Flipujemy, kogo dzisiaj wyjebiemy, pyta Reptilian. Ej, w ogóle, kurde. Coś mi dzisiaj zaległo w płucu. Kiraj, to wygląda jak TV w Robocopie. No tak. Ten program, pytanie na śniadanie, wyglądał jak TV w Robocopie. Makoshi Devil, jaki kurwa lekki temat, aby dobrze wejść w ten dzień, ja pierdolę, a teraz zapierdalamy na karnawał. No mówię Mako, wczoraj zaczęliśmy od kościelnej pedofilii, dzisiaj wyrzucanie ludzi na bruk. Jutro, kto wie, może zabójstwa policyjne, nie wiadomo. Martren, nie wiem czy wiecie, ale delfin, który grał Flippera, nie żyje. Zginął w wypadku samochodowym? Myślę, że bez wypadku też by nie żył, bo to było dawno. Czy ktoś zauważył, że pani Liberda ma zajebiste nazwisko? Pyta Piotr Bizoń. Tak, widziałem, że na czacie ktoś zauważył. O, Maja Wojdyła podpowiada lekki temacik na środę, łowcy skór. Czemu nie? Paweł Pęsiek, lokatorzy mogą robić co chcą. Wolny rynek, mogą zajmować mieszkania, skoro rynek na to pozwala.
Roller, mam do tego taki stosunek jak do mleka. Nie toleruję laktozy, ale nie zamierzam biegać po ulicy z banerami jebać krowy. Jodenstein, czy początkiem tej propagandy był film familijny o tym delfinie z lat 90. Reptilian, ja czekam na śniadaniowe freak fighty MMA. Myślę, że dojdzie do tego. Może nawet dożyjemy. Zbychu, ona brzmi jak córka Lepera. Zachsoja mówi, kto kombinuje, ten żyje. Ej, to jest w ogóle straszne. Ja mam takie poczucie, kurwa, że naprawdę od dziecka żyję w społeczeństwie, w którym naprawdę to jest wiążąca zasada. Siema, Subarzak. Że to jest wiążąca zasada, że kto kombinuje, ten żyje. Kto kombinuje, ten wygrywa. Kto jest śliski i bez kręgosłupa, ten zwycięża. I dlatego ludzie potem nie mają problemu z czymś takim, że do polityki wraca skompromitowany chłop. I mówią good for him. Jest śliski, kombinatoryjny i śmiga, no nie? Dokładnie, tak jak mówi Polak, to jest chujem, ten wygrywa. Dzisiaj żyjemy w sytuacji, w której Roman Giertych wrzuca... Skąd tu się wziął długi włos? Widzicie, gdybym miał żonę, już miałbym problem. A kurwa, nie mam pojęcia. Z klaty pewnie. Nie, bo jest prosty. Z jedzenia, no tak. Żyjemy w społeczeństwie, w którym opłaca się być chujem, mówi Ewa. No właśnie, mnie strasznie wkurwia to, że oglądam zdjęcia Romana Giertycha, który cieszy się z tego, że wrócił do Sejmu. To jest taki przykład. Nie dlatego, że nie lubię Romana Giertycha, chociaż to też, ale dlatego, że to jest takie potwierdzenie tego, o czym teraz wy mówicie i o czym ja mówię z wami. Że kto kombinuje, ten wygrywa, no. Im większym jesteś chujem i im łatwiej ci przychodzi patrzenie sobie w oczy, robiąc chujowe rzeczy, tym jesteś, kurwa, wyżej, no. Naprawdę. To jest trochę też to, o czym mówił Front Uczniowski w programie, że do pewnych rzeczy jesteśmy formatowani. Znaczy, może oni nie mówili o tym wprost, ale ja z tego takie wyciągam wnioski. Jeszcze Matczasu mówi, jestem rocznik 8-8 i wszędzie tylko to słyszałem, żeby kombinować, a ja nienawidzę. Ja też nie. I właśnie rozmowa z Frontem Uczniowskim trochę mnie uświadomiła o tym, że jesteśmy do pewnych rzeczy formatowani od dziecka i nie zauważamy tego bardzo często. Właśnie chociażby to, że szkoła jest hierarchiczna i że uczy nas trochę między wierszami szanować autorytety, czasami wprost. Kościół, który nadal ma wpływ na społeczne życie w Polsce i też formatuje ludziom głowy i też jakby no ma w swoim DNA hierarchiczność. No i ta przeszłość też, tak jak mówi Kapi, to, że mieliśmy ten PRL, w którym też w którym już to, że kto kombinuje, ten wygrywa, było doprowadzane do jeszcze większego ekstremum miejscami i pewnie mamy pokłosie po tym trochę, no nie. Ej, Kapi, twoje wiadomości czytam prawie zawsze. Mateusz Noga, życie w Polsce to w ogóle jakiś chujowy model biznesowy. Marcin Gajda, wprowadźmy już ten komunizm, proszę. Nie mam dobrych wieści, Marcin Gajda. Nie mam dobrych wieści. Majszop donosi, że Tomasz Raczek dołączył do kanału Zero. Tak, generalnie tam są same chłopy. Majszop jeszcze donosi, że teraz to jest kanał lewicowy, mają kolegę geja. Plus to jest Chłop TV, mają jedną kobietę, która jest tam tylko dlatego, że jarała się publicznie tym, że Stanowski gnoi inną kobietę. Czyli kiedy Stanowski pojechał do Indii, żeby gnoić Natalię Jaroszek, a Natalia, to ta typiara się tym jarała. I jest teraz jedyną kobietą na kanale Stanowskiego. Świetnie. Świetnie.
Jadzowo piłka nożna, przypomina, że Liberty to był kiedyś bramkarz Polonii Warszawa. Tak, i Groklinu, pamiętam, no, pamiętam go. Czy można sprzedać lokatora? Ja pamiętam, słuchajcie, że kiedyś moim klientem w branży reklamowej było centrum handlowe w Warszawie, które kupiło działkę z emerytką. No. Nie wiem, jak się skończyła ta historia, ale tak było. Była kupa śmiechu na spotkaniach. Ha! Działkę z emerytką kupili. Kurwa. Ale śmiesznie. Piotr Bizoń, anegdotka. Gdy najemca alkoholik po wielu latach niepłacenia umarł, mój kolega, cytuję, zatańczył na jego grobie chocholi taniec. Oj, Devan Kevan, kiedyś mówiło się, ile dusz we wsi się kupiło. Kajko, dzień dobry, wreszcie wstałem na live'a. Siema Kajko, siema Kajko. Kiraj, jak na to patrzę, to mam minę jak Kościuszko w ostatniej scenie filmu Kos. Kurde, są 2 filmy, na które chcę pójść do kina i przez to, że mieszkam w mieście 20K, to nie ma tych filmów. Nie ma tych filmów. A nie wiem, czy w ogóle będą. Jak patrzyłem na repertuar, to nie ma ich w ogóle. Może kiedyś będą. Może kiedyś będą. Chcę pójść na Kosa i na nowego Lantimosa, na Biedne Rzeczy. I nie ma. I co mam zrobić? Biedne istoty, przepraszam. Jestem kulturowo wykluczony. Więc... aczkolwiek zacząłem ostatnio nadrabiać poprzedni film tego samego reżysera. Biedne Rzeczy. Biedne istoty, weird as fuck, ale fajne. No chyba wszystkie jego filmy są weird as fuck. Pamiętam Lobstera i też był weird as fuck. Teraz oglądam to Zabicie Świętego Jelenia i też wydaje się być weird as fuck, jak na razie. I ten. No i Biedne Rzeczy, w sensie Biedne Istoty, no też. 99 Homes mam obejrzeć? Nie wiem, co to jest. O, Zaksoja dobrze mówi, że pani Liberra to powinna być przyszła ministra mieszkalnictwa. No. Do której dzisiaj stream, pyta Misza Miszka? No nie wiem, z racji, że dzisiaj też nie mam gości, to pewnie raczej tak do tej 9:30, no nie, dociągniemy. Ja zobaczę tylko, czy ja coś jeszcze tutaj chciałem takiego konkretnego, chyba nie. Słuchajcie, mam wrażenie, że dla odmiany w ostatnich dniach mało się wydarzyło w tej polityce parlamentarnej. Nie wiem, czy to tylko jakieś moje skrzywienie. Czy chwilowo jest jakiś spokój, nic się nie odjebało. Mateusz Noga, pozostaje cieszyć się z małych rzeczy, bo na duże nas nie stać. O, Łukasz dobrze mówi, może jutro daj coś o prywatyzacji szpitali. Albo o tym, że zbiórka na WOŚP nie byłaby w stanie pokryć nawet połowy kwoty wydanej na fejkowe respiratory ministra Szumowskiego. Majszok pyta, czy będziemy oglądać na streamie Żurnalistę, a czemu mielibyśmy? Poladroid, nie mogę tego słuchać w mieszkaniu, w którym czynsz wzrósł mi właśnie o 500 zł i teraz siedzę w nim i słucham remontu 3 sąsiednich mieszkań naraz, flipowanych przez jednego flipera. Wow. Spoko Pola, jeśli ciebie to pocieszy, to powiem ci, że mój czynsz wzrasta od czerwca i nie wiem, czy będzie mnie na to stać. Więc tak. Ale aczkolwiek jeszcze nie zostałem otoczony przez jednego flipera.
Myślę, że też fajnym takim tematem może być tutaj Twarzki podpowiada Browar Tęczynek. Myślę, że fajnym takim tematem może być też właśnie to, że mamy nowy rząd i masę niespełnionych obietnic, że Szymon Hołownia pisze własną ustawę aborcyjną, zamiast zająć się ustawami lewicy albo chociaż KO. No, myślę, że jest 99 Homes, pisze Punk Rock Polska, to pokazanie amerykańskiej patolii z eksmisjami ludzi na bruk. Ty, no dobra, zapiszę sobie to. Tylko jak obejrzę Lantimosa. O, Spider-Man tu gra. Ten, którego nie oglądałem. Garfield, Andy Garfield, tak on się nazywa. Dzięki temu tematowi, mówi Bartłomiej Krzosek, udało się nie wspomnieć o zapomnianym przez Boga portalu. Niestety nie jest to portal zapomniany przez Boga. Jest to portal, niestety, na którym cały czas toczy się polskie życie publiczne. I nie tylko polskie. I to źle. Jeśli już polskie życie publiczne ma się toczyć w internecie, wolałbym, żeby toczyło się na mediach społecznościowych niezależnych od korporacji, czyli tak zwanym Fediversum. Myślę, że to jest temat, który warto przybliżyć ludziom i szukam sposobu trochę na to, jak to zrobić. Ktoś tam pyta, ile mam wzrostu? 182. Kapi mówi, że w ogóle w Sejmie czytanie pierwsze obywatelskiego projektu ustawy tak dla rodziny, nie dla gender. Wow. Nawet PiS tego nie ruszał, dodaje Kapi. O, świetnie. Marysia przypomina o ważnej rzeczy, żebyście zostawili suba. Ja dodaję, że tak. Punk Rock Polska, prywatyzacja wodociągów, skupowanie wody, żeby ją odsprzedać z odpowiednią marżą, wolny rynek. No przecież kiedyś pan Nestle, John Nestle, nie, żartuję, nazywa się jakoś inaczej, ale prezes Nestle przecież publicznie kiedyś mówił o tym, że woda powinna być tylko butelkowana i sprzedawana tylko w ten sposób. Adam Kościelniak, ciekawe co dzisiaj w pytaniu na śniadanie. Price gouging leków na HIV, czy jak zrobić Ponzi scam? Twarzkie. Kiedyś myślałem, że flipper to taki automat do gierek zręcznościowych. Albo samochodzik taki, resorak. ZIN 303 cel na uwagę, że prowadzący to chuj. Tam jakiś redaktor jest, co ich zaprasza. Prowadzący mówią to, co im każą. Trochę tak. Marcin Gajda, mam Game Passa na Xboxie i czasem mi wyskakuje w proponowanych grach o flipowaniu mieszkań, normalizacja patologii, czemu nie? Tak, i ona była dość popularna. Ostatnio miała też dużo sponsorowanych odcinków na polskich kanałach giereczkowych. Tak. Kudłaty. Imagine, że fliperzy idą w wodę, pośredniczą w umowach na dostawę wody, oklejają rury na złoto i podbijają cenę 20-krotnie, a jak spóźnisz się z zapłatą, to z kranu leci ich mocz. Kiedyś, no i słuchajcie, pod koniec streama już można powiedzieć o przeklętym Twitterze. Kiedyś napisałem na przeklętym Twitterze o tym, że jebać płatne toalety i że zarabianie na tym to jest kurwa w ogóle jakiś dramat. I że to jest podstawowe prawo człowieka, żebyś mógł się w miarę ludzkich warunkach w odosobnieniu kurwa odlać w środku miasta, nie na środku miasta, tylko w środku miasta. I ktoś mi odpowiedział, że tak, no to kurwa zbojkotuj jeszcze producentów żywności. I w sumie no nieironicznie tak. Myślę, że powinniśmy jebać po tym jak wygląda rynek żywności. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w globalnym ujęciu mamy głód na świecie przy jednoczesnym marnowaniu potężnych ilości jedzenia, no nie? Subarzak, taka propos Swedii, na przykład na YouTubie spadł ostatnio kanał archiwizujący materiały ze starej telewizji z powodu roszczeń TVP.
Ciekawe, czy na PeerTube podjebałaby się podobna akcja. Nie wiem jak na PeerTube wyglądałoby dbanie o prawa autorskie, znaczy dbanie. No, dbanie to raczej nie jest tutaj dobre słowo. Pilnowanie swojego interesu przez dużych nadawców. W Poznaniu 6 zł za szczanie, mówi Paweł Pęsik. Jak to 6 zł, kurwa? Jak to 6 zł? Pa 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 para tararararira tomba. A JZW Piłka Nożna jeszcze pytał w temacie mojego zwalniania Szklankowej, jak szefowa zareagowała na twoją prośbę. Mówi, okej. Tak jest, słuchajcie, właśnie, środa, dzień masona? W sensie jutro jest dzień masona? Ale naprawdę? W KFC na Monciaku widziałem kiedyś toaletę płatną 3 dychy, jak nie masz paragonu. Wow. Batcam 4,5 Ziko na dworcu w Katowicach. Wow, kurwa, to chyba nawet w Warszawie nie było tak drogo. KC byłem w osiedlowym, co mnie ominęło. Nie wiem, bo nadrabiam czat, jestem spóźniony i pewnie pisałeś tę wiadomość pół godziny temu. Szmat czasu mówi, tak wszyscy kombinują, moi starzy tak samo, a i tak chuja mieli, bo słabo kombinowali. Twaszkiek, to jest śliski, ten ma zyski. Mamy kolejne powiedzenie o ekonomii, to bardzo ładne. Alt Dusk Not, siema, jestem spóźniony, ale z zaliczonym semestrem dużo mnie ominęło. Brawo, brawo. Brawo, gratuluję zaliczenia semestru. Ameno, dorime. Inne święta tego dnia. Dzień zebry, dzień narodzin rosyjskiej wódki. Wow, kurwa. MyShop. Do tego nie da się skompromitować w polskiej polityce. W najgorszym wypadku wypadasz z Sejmu na kadencję. No właśnie też mi się trochę wydaje, że to wynika z tego, że mamy wdrukowane do głowy, że kto kombinuje, ten żyje. I kto kombinuje, good for him. Paweł Pęsiek, dystopia kapitalizmu, Marek Rybak się przez to zabił, tak było. Panki, siema mordy, co tam dzisiaj słychać? A, flipujemy mieszkania dzisiaj, wiesz? Dzisiaj opowiem Tobie, jak zarabiać na flipowaniu mieszkań. Jeśli interesuje Cię temat zarabiania na flipowaniu mieszkań, to przesuń palcem w górę i zaobserwuj mnie. Właśnie, pamiętajcie o łapkach w górę, kciukach w górę, kciuczkach w górę. Patrzcie jaki jest oświetlony bydlak słońcem słonecznym, oświetlony światłem słonecznym. Pamiętajcie o kciukach i subach. A ja muszę napić się wody, bo mi zasycha w gardle. Twaszkę, to też działa w drugą stronę. Jak wymagasz od kogoś, żeby działał według procedur, to on nie zrozumie. Piszczy jak pterodaktyl. To prawda. Bullshit artist. Najlepsze, że ludzie o podobnych poglądach, jak już udało im się kupić mieszkanie, nagle zmieniają optykę i odczepcie się od zaradnych. To też prawda. Patryk Kulpok, jak rozmawialiśmy o Holandii, to nauczył mnie, że to się nazywa syndrom pełnego autobusu i widać to w społeczeństwach migranckich, że jak jesteś Polakiem w Anglii i już tam zamieszkasz, to nagle robisz się przeciwko migracji. I mamy też przykłady polityków, również w UK, ale nie tylko. W Holandii też był taki przykład polityków, którzy sami są dziećmi migrantów albo są wręcz migrantami, ale dostali się już do tego społeczeństwa, okrzepli w nim jakoś, mają w nim jakieś funkcje, właśnie na przykład polityczne i nagle stają się przeciwnikami migracji, no nie? Syndrom pełnego autobusu.
Czyli na zasadzie, że biegniesz do autobusu, biegniesz do przepełnionego, ale jak już dobiegniesz, to się nie przesuwasz, bo jesteś w przepełnionym autobusie, no nie? Dokładnie tak jak mówi NM. Robienie innych ludzi w chuja w Polsce powszechnie nazywa się zaradnością. Potwierdzam. Mam na to dużo przykładów. Szmat czasu. Nawet jak idziesz do lekarza, jak nie udajesz, że cię boli, to nikt się nie zajmie. Musisz udawać, że potrzebujesz teraz. Bez kitu musisz symulować faul, jak piłkarz Barcelony albo reprezentacji Włoch. Jak czekasz w kolejce do lekarza, to wywróć się i niech cię wpuszczą bez kolejki. Tak trzeba robić, to jest Polska. Ewa, kanał Zero to jest kurwa patostrym pierwszej wody, a on już funkcjonuje? Czy dopiero czy jeszcze nie zaczął? Aczkolwiek no wystarczy mi lista osób, które tam będą. Widziałem wczoraj obrazek z tymi wszystkimi osobami. No i jestem jak chłopaki z baraków, no Ricky. Fajną ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych pojebów, kurwa. Adam Kościelak, kurde, przecież jak robisz przedsiębiorstwo, to księgowi od razu ci mówią, jak kombinować. Też słyszałem od znajomych przedsiębiorców, że w Polsce po prostu musisz, że w Polsce nie możesz uczciwie, że tak już jest i koniec. Ewa mówi, że właśnie jakaś jedna baba była na tym obrazku z kanału Zero, no ale tak jak mówię, ona się tam dostała przez to, że jarała się tym, że Stanowski poniża inną babę publicznie, że robi 3-godzinny materiał i śledztwo dziennikarskie. Świetnie ktoś zauważył na tym przeklętym Twitterze, bardzo mi się to podobało, że Stanowski robi kurwa kilkugodzinny wyjazd za granicę i 3-godzinny materiał o tym, żeby wypunktować fejkową karierę jakiejś nikomu nieznanej celebrytki, a potem ekspertem od ekonomii robi Gwiazdowskiego, który będzie ci mówił, że lot upadnie w 9 lat i ZUS. Tynks mówi, że Matczak tam jest. No jest, kurwa. Matczak, Mazurek, Gwiazdowski. Adam Kościelak. I się dziwią, jak mówisz, że chcesz płacić normalne podatki. Panie, co pan pojebany? Bullshit artist. A do Adama Kościelaka. A weź, mam kolegę, co w IT zaczął lepiej zarabiać. Jak tylko słyszę o opodatkowaniu B2B albo zepchnięciu na umowę o pracę, to krzyczy jak pterodaktyl. Ale bez kitu Białorusini zawsze na mnie krzyczą i śmieją się prosto w twarz, a mi jest przykro, bo co ja za to mogę, że nie są w Unii? Bo ja to czytam bez kontekstu, to może trochę dziwnie brzmieć. Dobrze, słuchajcie kochani, bo zbliża się 9:30. Zbliża się 9:30, ja już tracę wątki. I chyba powoli trzeba zawijać pizdeczkę, dawać stream z szczurami. Myślę, że w tym tygodniu spróbuję. A tymczasem powoli się porannie będę zawijał. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu flipowanie mieszkań. Albo nie, napiszcie w komentarzu kupię mieszkanie za gotówkę. Może wtedy algorytmy uznają, że mieszkamy w bogatym społeczeństwie. Napiszcie mi w komentarzu ofertę kupię mieszkanie za gotówkę w tej okolicy. Flipowanie mieszkań, Słuchajcie, pamiętajcie o łapkowaniu w górę, to jest bardzo ważne. Komentarze też są ważne. Flipowanie mieszkań, kupię mieszkanie za gotówkę, napisz w komentarzu. I do tego wszystkiego pamiętajcie o szerowaniu streamów, albo powiedzcie komuś, że są poranki gilotynowe codziennie od poniedziałku do piątku o 8 rano. I tylko raz nie było jak do tej pory.
a nadajemy od no już prawie 2 miesiące, albo ponad 2 miesiące. Uważam, że to dobry wynik. Ej, właśnie. Może to jest pora, żeby zrobić jakąś ankietę wśród was. Ankietę, jak usprawnić streamy. Co byście chcieli na nich widzieć? Co byście chcieli na nich słyszeć? Co wam się podoba? Co wam się nie podoba? Co można by poprawić? Ale nie wiem, czy taka ankieta się odbędzie. Może nie ma to sensu. Może powinienem takie demokratyczne narzędzia zostawić politykom, a sam zajmować się raczej egalitarnym zamordyzmem. Szmat czasu, żeby był 24 godziny na dobę. To musiałby być kanał 0. Dobrze, kochani. Widzimy się jutro o 8:00. Postaram się znaleźć jakiś dystopijny temat. Kiraj mówi, że był wiejski. Wiesz co, z wiejskim mam taki problem, że ja nie chciałem wiejskiemu robić zasięgów i nie chciałem, żeby był traktowany poważnie, ale wiejskie ma już takie zasięgi, że można już go traktować poważnie. Tak mi się wydaje. W sensie już nie jest trolem, jakimś tam trolem z Twittera, teraz jest jakimś tam trolem z YouTube'a, którego ogląda całkiem sporo osób. Więc kurde, no myślę, że może się kiedyś pojawi Tomasz Wiejski. Hasło do Komcia to kupię mieszkanie za gotówkę w tej okolicy. Ściski, pyski i wyzyski, jak mówi Kamil Filipek. Do zobaczenia, do jutra, widzimy się o 8:00 rano. I co?